Lekcja pod tytułem Wektory. W tej lekcji omówię pojęcie wektora oraz działania na wektorach. Zaczynamy. Pojęcie wektora. Co to takiego jest wektor? Otóż w matematyce na poziomie liceum, czyli aż do matury wyłącznie, wektorów będziemy używali do przesuwania. Będziemy za pomocą wektorów przesuwali. Co? Figury geometryczne, wykresy funkcji. Na jednym z przyszłych wykładów to pokażę. Zatem dla nas wektor to jest nic innego jak operacja przesunięcia. Czynność, można powiedzieć, przesunięcia. Wektor to przesunięcie. No i teraz, żeby taki wektor zdefiniować, czyli użyć tego przesunięcia, musimy po pierwsze określić tak zwany kierunek wektora. Co to takiego kierunek wektora? To jest prosta, wzdłuż której przesuwamy. No to narysuję taką prostą. Proszę bardzo. To jest nasz kierunek wektora, czyli wzdłuż tej prostej będę przesuwał w jedną albo w drugą stronę. Jeszcze tego nie określiłem. Ta nazwa kierunek wektora jest troszeczkę myląca, prawda? Bo można powiedzieć kierunek to my rozumiemy w prawo albo w lewo, do przodu, do tyłu. Tutaj z punktu widzenia wektorów to jest prosta, po której się poruszamy z tym przesunięciem. W którą stronę to za chwilę będzie określone. To jest kierunek wektora, to jest ta prosta. Druga sprawa. Przesuwamy zawsze pomiędzy jakimiś punktami. No to zaznaczę sobie, powiedzmy, to jest mój punkt A, to jest mój punkt B, czyli przesuwać będę się na tym odcinku. Odcinek od A do B. Trochę koślawo mi wyszedł, ale daruj. I teraz pytanie, w którą stronę będę się przesuwał? Strona. W którą stronę? Czy od A do B, czy od B do A? I teraz, żeby określić na rysunku wektora, rysując ten wektor, w którą stronę się przesuwam, to rysuję strzałkę. Jeżeli narysuję tak strzałkę, to znaczy, że się ten wektor oznacza przesunięcie od A do B. I ta strona, w którą się przesuwamy, nazywamy to zwrotem wektora. To jest zwrot wektora. No i przy takim wektorze, mój ten pomarańczowy wektor, od razu go opisujemy jak? Piszemy punkt początkowy, punkt końcowy i strzałeczka. Taki zapis. Początek, koniec i strzałeczka to jest oznaczenie tego wektora pomarańczowego, który to tutaj narysowałem. Za początek tego mojego wektora oczywiście początkiem jest A. Końcem wektora oczywiście jest punkt B. A długość tego wektora jak oznaczamy? Ano w ten sposób, w takich pionowych kreseczkach, a w środku zapis wektora. Jeszcze raz to może tu napiszę, czyli jeżeli chcę powiedzieć, jak oznaczyć długość, to piszę pionowa kreseczka, symbol wektora i pionowa kreseczka. Podsumowując, tu troszkę przewinę. Każdy wektor ma zawsze trzy cechy. To jest kierunek, czyli prosta, wzdłuż której przebiega to przesunięcie. Zwrot, czyli strona, w którą przesuwamy. No i długość. Długość odcinka, czyli o ile przesuwamy. Te trzy cechy ma zawsze każdy wektor i one go jednoznacznie wyznaczają. Przed chwilą powiedziałem, że każdy wektor ma zawsze trzy cechy. Mianowicie kierunek, czyli wzdłuż jakiej prostej następuje przesunięcie, zwrot, czyli w którą stronę przesuwamy i długość, czyli o ile przesuwamy. Natomiast ani słowa, zobacz, w tych trzech cechach nie ma odpowiedzi na pytanie, a gdzie zaczynam to przesunięcie? Gdzie jest ten punkt A albo punkt B, C, D, gdzie zaczynam? Ponieważ tak naprawdę wektory dzieli się na dwa rodzaje. Na wektor zaczepiony i tak zwany wektor swobodny. O cóż chodzi? Jeżeli mam zdefiniowany wektor, czyli jest określony kierunek, zwrot i długość i dodatkowo powiem, gdzie się zaczyna. Że zaczyna się na przykład w punkcie A. No to wtedy mówimy o wektorze zaczepionym, czyli jest to wektor, który jest zaczepiony, czyli zaczyna się w konkretnym punkcie. Tutaj w punkcie A, w tym następnym rysunku narysowałem wektor, który jest zaczepiony do punktu C. To są wektory zaczepione, czyli takie wektory, czyli
przesunięcia, gdzie nie tylko mówimy wzdłuż jakiej prostej, w którą stronę i o ile, ale też mówimy, gdzie masz zaczynać. W jakimś konkretnym punkcie zacznij. Mówiąc szczerze, te wektory są mniej przydatne na co dzień. Bardziej przydatne są wektory swobodne. O, tu Ci narysowałem 3 przykłady wektorów swobodnych. Wektor U, wektor B i wektor A. Zauważ, w ich nazwach są po prostu małe literki. Równie dobrze możemy dać jakiś wektor, nie wiem, Y i tak dalej. Wektory swobodne oznacza się małymi literkami i te wektory, jak na nie popatrzysz, na przykład na wektor U, popatrzmy sobie na wektor U. Widzimy, jaki jest kierunek. On się wzdłuż jakiejś prostej, o tej prostej, prawda, znajduje. Widzimy, jaka jest jego długość. Widzimy, strzałeczka pokazuje, jaki jest jego zwrot. Tak samo wektor B też widzimy, na jakiej prostej leży, możemy ją sobie narysować. Widzimy, jaki jest zwrot, strzałeczka pokazuje, no i widzimy, jaka jest długość. To samo i wektor A. Dlaczego twierdzę, że one są bardziej wygodne? Bo na jednej z przyszłych lekcji, jak będę pokazywał, jak przemieszczamy wykresy albo figury geometryczne, to się okaże, że te wektory swobodne są mega bardziej użyteczne. Wyobraźmy sobie takie polecenie, że oto masz jakiś wektor, ja go tutaj narysuję, mamy wektor, nazwijmy go sobie V. Wektor V. I mamy kwadrat. Niech to będzie kwadrat. I teraz jest polecenie. Przesuń ten kwadrat na płaszczyźnie o wektor V. To co zrobimy? Otóż zrobię to troszkę innym kolorem, bo tu dałem tylko pomarańczowe. Zaczepimy ten wektor V w rogach kwadratu. O, tu go zaczepiam. Następnie tu go zaczepiam. Tu go zaczepiam. I tu go zaczepiam. I teraz uwaga, co dostaję? No, nie wyszło mi to bardziej elegancko, ale tutaj wychodzi mi ten czerwony, to jest ten kwadrat przesunięty o wektor V. Wektory, pamiętaj, wektory to są przesunięcia i my możemy chcieć w przyszłości przesunąć o ten sam wektor różne punkty w przestrzeni albo punkty wykresów i tak dalej. Więc jak mamy wektor w takiej swobodnej, stąd ta nazwa, wektor swobodny, bo możesz go sobie przyłożyć do jakiegoś punktu zaczepienia i przesunąć. I w następne miejsce przyłożyć i przesunąć. Takie wektory swobodne są bardziej, powiedziałbym, uniwersalnym narzędziem. Więc pamiętamy, wektory możemy dzielić na 2 zbiory, wektory zaczepione i wektory swobodne. No i takie się będą pojawiały w zadaniach. Być może nie będzie w Twoim podręczniku użytej tej nazwy zaczepiony, swobodny, bo niektóre nowsze podręczniki już tych nazw nie stosują, ale sens jest właśnie taki, jak tu pokazałem. Jeżeli w definicji wektora widzisz, i to wtedy ona wygląda tak, literkami 2 jest to zrobione. Widzisz początek, ta pierwsza literka pokazuje, gdzie jest początek. To znaczy, że to jest wektor zaczepiony w konkretny punkt. On się stąd ma zaczynać amen. Natomiast jeżeli to jest wektor, no taki jak tutaj, czyli po prostu literką określony, to znaczy, że to jest wektor swobodny i dla wykonania zadania możesz go zaczepić wszędzie tam, gdzie chcesz. A teraz proste pytania. Kiedy wektory są równe? Otóż pamiętamy, każdy wektor ma 3 cechy. Kierunek, zwrot i długość. I sprawa jest bardzo prosta. Te wektory, które mają ten sam kierunek, zwrot i długość, czyli de facto opisują to samo przesunięcie, są równe. Popatrz, tu masz przykłady. Tu mamy wektor zaczepiony AB. Wektor A. Wektor U. One mają ten sam kierunek, bo leżą na prostych równoległych. Mówi się, że wektory, które leżą na prostych równoległych, mają ten sam kierunek, mają ten sam zwrot, widzimy strzałeczki w tą samą stronę, prawda? No i jakby przyłożyć linijkę, to się okaże, że mają tą samą długość. Te wektory są równe, co możemy zapisać w ten sposób, że wektor AB równa się wektor A równa się wektor U. Pamiętaj, wektory, które leżą na równoległych, są równe pod warunkiem, że mają ten sam zwrot i tą samą długość. Tu po prawej stronie też taki przykład. Wektor V i wektor B leżą oba na prostych równoległych, mają ten sam zwrot, strzałeczki pokazują w dół, no i jakby przyłożyć linijkę, to się okaże,
że mają tą samą długość. Zatem mogę napisać, że wektor V równy jest wektorowi B. Kolejne pytanie. Kiedy wektory są przeciwne? W ogóle co to są wektory przeciwne? Otóż, jeżeli mamy wektory, które mają ten sam kierunek i długość, ale przeciwny zwrot, to takie wektory nazywamy wektorami przeciwnymi. No bo one tak naprawdę opisują przesunięcie wzdłuż tej samej prostej o tyle samo, ale w przeciwną stronę. I wektor przeciwny do jakiegoś wektora, na przykład a, zapisujemy w ten sposób, minus a. Popatrz, tu mam takie przykłady. Wektor AB, to jest wektor AB, no i tutaj mamy wektor a i wektor u. Leżą na prostych równoległych, gwarantuję, czyli mają ten sam kierunek. Wektor AB jest równy wektorowi a, mają ten sam zwrot, mają tą samą długość, bo zmierzyłem, czyli AB jest równe a. Ale zauważ, że wektor u już, chociaż ma ten sam kierunek, leży na prostej równoległej, ma tą samą długość, to zwrot, strzałeczka jest w przeciwną stronę. No to w takim razie wektor AB równa się minus u. Lub możemy równie dobrze napisać u równa się minus AB. To jest ten sam zapis. Taki zapis pokazuje nam, że te wektory są przeciwne. No i jeszcze mogę dopisać dodatkowo, że a to jest minus u, albo że u to jest minus a. Ogólnie rzecz biorąc, gdybym tutaj jeszcze na przykład narysuję obok, ale gdybym narysował wektor, który jest zaczepiony w punkcie B, czyli wektor BA, to wtedy można napisać, że AB to jest minus BA. Czyli to bardzo ładnie oddaje naturę wektora przeciwnego. Poruszam się po tej samej prostej, poruszam się o tą samą długość, natomiast w przeciwnym kierunku. Ten minus jest tutaj kluczowy, on nam sygnalizuje przeciwność wektorów. Wektor zerowy. Wektor, którego początek pokrywa się z końcem, czyli o taki wektor. Na przykład wektor zaczyna się w A i kończy się w A. Kto mi zabroni? Mogę taki wektor określić. Taki wektor nazywamy wektorem zerowym, czyli wektor, który kończy się w tym samym miejscu, gdzie się zaczął. Czyli można powiedzieć, że A na tym moim pierwszym rysunku A równa się B, początek równa się koniec. To jest wektor zerowy, jakiś na przykład taki wektor CC, to też jest wektor zerowy. Długość takiego wektora jaka będzie? Czyli jak napiszę sobie długość AA, no to jaka ona będzie? Oczywiście równa 0, no bo to jest wektor zerowy. Długość wektora zerowego jest oczywiście 0. Tutaj wypisałem wektory zaczepione, a jakiś wektor swobodny, na przykład wektor A, kiedy powiemy o nim, że jest wektorem zerowym. Skoro nie widzimy, gdzie się zaczyna i gdzie kończy, no wtedy, kiedy się dowiemy, czy to z obliczeń, czy z treści zadania, że jego długość jest równa 0, to wtedy mówimy, to jest wektor zerowy. Ogólnie wektor zerowy się oznacza w ten sposób. 0 i strzałeczka. To jest wektor zerowy. Czasami to się przydaje. Suma wektorów. Jeżeli mamy taką sytuację, gdzie musimy dokonać przesunięcia, najpierw o jakiś wektor u, a potem o jakiś wektor w, to wtedy można to zastąpić jednym przesunięciem o wektor, który sobie możemy oznaczyć jako v, i wtedy takie przesunięcie nazywamy sumą wektorów. Zapisujemy to w ten sposób. Wektor u dodać wektor w równa się wektor v. A jak graficznie to się robi? Powiedzmy, że to jest mój wektor u, ten pomarańczowy. Czarny to jest wektor w. Jak dokonuję tego przesunięcia? No, muszę zaczepić to w jakimś punkcie. Niech tutaj będzie punkt A. To jest ten punkt zaczepienia. Zaczepiam wektor u w punkcie A i rysuję wektor u. Proszę bardzo, narysowałem ten pomarańczowy. Kończy się oczywiście w tym miejscu. I w tym miejscu zaczepiam wektor w i rysuję. Narysowałem wektor w. Kończy się w tym miejscu.
I takie przesunięcie, najpierw o u, a później o w, mogę tak naprawdę zastąpić o tym wektorem v, który idzie od a, to nazwę może o tu b, a tu c. Idzie od a do c, czyli wektor AC to jest to samo co wektor v. I to jest właśnie suma wektorów. Mówiąc krótko, tak to robimy graficznie i tak interpretujemy. Suma wektorów to jest złożenie dwóch przesunięć, a czasami i większej ich liczby, co za chwilę pokażę. Popatrz, powiedzmy, że teraz jest takie polecenie. Masz wektory A, B, C, D, wektory A, B, C, D. To wymarzę, to mi niepotrzebne. No i teraz od punktu A masz zacząć i dokonać przesunięcia. Najpierw o A, później o B, później o C, później o D. No to w punkcie A zaczepiam wektor A, rysuję. W miejscu C, gdzie się wektor A skończył, zaczepiam B, rysuję. W miejscu D, gdzie się wektor B skończył, zaczepiam wektor C, rysuję. No i w punkcie C, gdzie się wektor C skończył, zaczepiam wektor D i rysuję. O, i skończyłem tutaj, w punkcie E. To jest miejsce, gdzie dotarłem po przesunięciu A, później B, później C, a później D. A tak naprawdę mogłem wykonać od razu przesunięcie AE, czyli o wektor AE, który sobie oznaczę powiedzmy V. O, to jest ten zielony, to jest wektor V. Czyli wektor V to jest przesunięcie od punktu A do punktu E, czyli de facto wektor V to jest A, dodać B, dodać C, no i dodać D. Czyli wektor V jest sumą tych czterech wektorów. Inaczej, wektor V jest sumą tych czterech przesunięć. Można powiedzieć, że je zastępuje i czasami po to będziemy właśnie liczyli sumę, żeby zobaczyć, czym je można zastąpić. No w naszym wypadku tym wektorem V. Ale może się też zdarzyć taka sytuacja. Popatrz, tu mam wektory znowu. Ten pomarańczowy oznaczę jako B, czarny jako, pomarańczowy jako A, czarny jako B. I teraz co dostaję? O, ten czerwony oznaczę sobie, no jako C już, bądźmy konsekwentni. I teraz polecenie mówi, startując z tego punktu, nazwijmy go punkt A, najpierw wykonaj przesunięcie o wektor A, no to przesunąłem, jestem w punkcie B. Teraz przesuń o wektor B, no to przesunąłem, jestem w punkcie C. I teraz przesuń o wektor C. Tu jest C duże, a tu jest wektor C małe. I ląduję z powrotem w punkcie A, czyli wektor A, jak dodam do wektora B i jak dodam do wektora C, to co dostałem? Wektor A. Czyli jaki wektor? Wektor zerowy. Tak się może zdarzyć, że jak dodamy do siebie pewną liczbę wektorów, to wylądujemy w punkcie startu, czyli dodamy i okaże się, że wynikiem dodawania jest wektor zerowy. To może być zupełnie spokojnie w niektórych Twoich zadaniach i to jest jak najbardziej prawidłowa odpowiedź. Czyli wykonałeś kilka ruchów i trafiłeś do punktu wyjścia. I na koniec jeszcze alternatywna metoda graficznego dodawania wektorów. Wyobraźmy sobie, mamy dwa wektory. Wektor A i wektor B i ktoś polecenie Ci mówi dodaj te wektory. No to można to zrobić tak zwaną regułą równoległoboku. Rysuję sobie, zaczepiając w tym samym punkcie, jakimś punkcie A, oba wektory, zarówno A, jak i B. I teraz tutaj ciągnę a tu ciągnę B. Rysuję, ciągnę, złe słowo. I narysowałem równoległobok. Co mi to dało? Otóż o ten wektor, oj pardon, to nie ta strzałeczka. Jeszcze raz. O, ten wektor, przekątna, dłuższa przekątna takiego równoległoboku, to jest wektor, który jest sumą. Oznaczmy go sobie powiedzmy przez V i możemy teraz napisać, że V to jest A dodać B.
takie graficzne stosowanie tej reguły równoległoboku niejednokrotnie jest po prostu wygodniejsze od tego, co poprzednio pokazałem. A teraz różnica wektorów. Różnica to jest znowu przesunięcie, ale najpierw o jakiś wektor u, a później o wektor minus, na przykład minus w, czyli tak naprawdę wektor przeciwny do w. Zapisujemy to w ten sposób, u minus w. A teraz jak to wygląda, o co chodzi? Pomarańczowy to jest wektor u. Ten czarny to jest wektor w. A tu po prawej stronie jest do niego wektor przeciwny, czyli minus w. I nasz wektor u musimy dodać z wektorem minus w. No, plus z minusem zawsze nam daje minus, dlatego zapisujemy to jako odejmowanie, ale tak moglibyśmy napisać to w ten sposób. U dodać minus w, prawda? I to ostatecznie zapisujemy u minus w, dlatego nazywamy to różnicą, ale faktycznie jest to sumowanie, po prostu wykonywanie kolejnych przemieszczeń. Popatrzmy, jak graficznie to będzie wyglądało. No, bierzemy sobie wektor u, zaczepiamy w jakimś punkcie, może na czarno będzie lepiej to widać, w punkcie, o tu niech będzie punkt A, no i rysujemy wektor u. Wylądowaliśmy w punkcie B. I teraz rysujemy wektor minus w, czyli wektor przeciwny do w. I wylądowaliśmy w punkcie C. Ostatecznie punkt A i C łączymy tą zieloną kreską, rysujemy wektor i to jest nasz wektor V, czyli wektor V to jest U minus W. I to nazywamy różnicą wektorów, ale pamiętaj, różnica jest tak naprawdę inną formą dodawania, tylko dodajemy wektor przeciwny. A teraz popatrz, jak to zrobić za pomocą już poznanej Ci reguły równoległoboku. Tu mamy ten pomarańczowy jakiś wektor u znowu, tutaj mamy wektor w, a mamy policzyć u minus w. Mamy policzyć różnicę tych wektorów. To jak robimy? No znowu w jakimś punkcie A zaczepiam oba wektory i rysuję sobie u, rysuję sobie w. Ale mi bazgroły wychodzą. Jeszcze raz to napiszę. Rysuję u zaczepiony do A i rysuję w zaczepiony do A. No i dalej tutaj rysuję znowu u pomarańczowy, a tu rysuję w pomarańczowy. I tym razem ten zielony wektor to jest różnica, czyli startując z tego punktu, a kończąc w tym, czyli wektor skierowany w dół na dodatek po krótszej przekątnej. Suma to była po dłuższej przekątnej, mam nadzieję pamiętasz. Natomiast różnica to jest krótsza przekątna równoległoboku. Iloczyn wektora przez liczbę rzeczywistą. Jeżeli mamy jakąś dowolną liczbę rzeczywistą, ja sobie oznaczę przez k, i jakiś wektor w, i chcemy policzyć iloczyn, czyli k razy wektor w, to wtedy są możliwe trzy przypadki. Przypadek pierwszy. Jeżeli liczba k jest dodatnia, czyli większa od zera, to wtedy ten iloczyn k razy wektor w po pierwsze ma ten sam kierunek co wektor w, po drugie ma ten sam zwrot i po trzecie jego długość jest równa k razy długość wektora w. Tutaj narysowałem takie trzy przypadki. To jest na przykład wektor w. Niech będzie wektor w razy 1. Czyli można powiedzieć tutaj k równe 1, ale już wektor tuż obok to jest 2 razy w. I następny to jest 1/2 razy w. Jak widzisz, te wszystkie trzy wektory 1 razy w, 2 razy w, 1/2 razy w mają ten sam kierunek, leżą na prostych równoległych, mają ten sam zwrot, strzałeczki do góry, no i jakbyśmy sobie policzyli, co ja zrobiłem, a ty też, długość to wtedy rzeczywiście wyjdzie w tym wypadku 1 razy długość wektora w, tu 2, a tu 1/2 razy długość. To jest pierwszy przypadek. Przypadek drugi.
kiedy liczba k jest ujemna, mniejsza od zera, to wtedy każdy wektor, który otrzymamy w wyniku mnożenia k razy w, ma ten sam kierunek, czyli znowu prosta się nie zmienia, ale ma przeciwny zwrot do wektora w. I długość liczymy wedle tego wzoru. Wartość bezwzględna z k razy długość. Popatrz, tu mamy wektor minus 1 razy w. Tu mamy wektor minus 2 razy w. A tu mamy wektor minus 1/2 razy w. Przy czym oryginalne w nasze tutaj jest u góry narysowane. Leżą znowu na tych samych prostych lub prostych równoległych. Długości się zgadzają odcinków, natomiast tak naprawdę jeżeli mnożymy przez liczbę ujemną albo przez liczbę dodatnią, to tutaj zwroty są różne. Tutaj zwrot jest u góry strzałeczki do góry, u dołu strzałeczki w dół. No i wzór też pamiętaj, jeżeli mnożymy przez k ujemne, no to wtedy trzeba mnożyć de facto przez wartość bezwzględną z k. No i ostatni przypadek, jeżeli mnożymy przez 0, to dostajemy tak naprawdę wektor zerowy, no ale to nie powinno Cię dziwić. I na koniec tej lekcji kilka własności działań na wektorach, ale jak popatrzysz, one wydają się naturalne. Pierwsza własność, co ona mówi? Jeżeli najpierw przesunę się o a, a później o b, to będzie to samo, wyląduje w tym samym punkcie, jakbym najpierw przesunął się o b, a dopiero później o a. Mówimy, że działanie dodawania jest przemienne, ale jak popatrzysz, to w kategoriach przesunięcia, no to rzeczywiście to ma sens, prawda? To samo jest dokładnie tutaj. To też jest tak naprawdę warunek przemienności dodawania. Kolejny warunek, jeżeli pomnożę sumę wektorów, to jest to samo, jakbym dodał wektory pomnożone przez jakąś liczbę k. Kolejny warunek, do dowolnego wektora, jak dodamy wektor zerowy, no to dostajemy ten wektor. Chyba oczywiste, prawda? Bo po prostu wektor to jest a, to jest przesunięcie, a tu się nie przesuwam o nic. Czyli tak naprawdę przesunąłem się o a. No i ostatnie, jeżeli najpierw się przesunę o a później o wektor przeciwny, to ląduję w tym samym miejscu, czyli otrzymuję wektor zerowy. No i tym zestawem własności kończymy tą lekcję.